Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki White Shark Dagonet. Ceny macie w linkach w opisie filmu, zapraszam do oglądania. No i kolejny ciekawy produkt do przetestowania, myszka White Shark Dagonet. Do kupienia poniżej 200 zł, 3 wersje kolorystyczne. Ja dostałem do testów chyba najciekawszą. Osobiście mi się ten kolor podoba. Taki gradient, przejście kolorów. Tak więc jest instrukcja, jest przewód o długości 1,80 m, USB-C na USB, elastyczny, miękki, paseczek do spięcia nadmiaru, tak więc wytrzymały. I mamy tutaj także umieszczony w takim schoweczku dongiel, no i taki klasyczny na USB. Myszka może więc pracować bezprzewodowo, poprzez dongiel, poprzez Bluetooth oraz przewodowo. Z tyłu kartonika specyfikacje. Sensor to Pixart PRW3311DB. 6 programowanych przycisków, jest także software. I tutaj DPI, natywnie z tego co pamiętam dla tego sensora to właśnie około 6400, interpolowane 12 lub nawet 24 000 z softwarem. Sensor oczywiście optyczny, mamy próbkowanie 1000 Hz poprzez kabel i poprzez dongiel. Poprzez Bluetooth będzie to 125 Hz, przyzwoite parametry sensora, przełączniki Huano o żywotności 10 milionów kliknięć i bateria o pojemności 3000 mAh. Wymiary 119×62 na 39 mm i waga około 50 g. Po boku jeszcze specyfikacje i social media producenta. Na początek rzućmy okiem, co pokaże moja waga. 55 g, więc plus minus się zgadza. Od spodu myszka wygląda tak. Mamy tutaj dużo przestrzeni, mamy suwaczek i we wnętrzu widzimy diodę. Tak więc Bluetooth, dongiel lub tryb przewodowy i od spodu przycisk do DPI, ściskacze zabezpieczone folią, natomiast są one naprawdę duże, więc zaraz sprawdzimy jak ta myszka się przemieszcza. Jest także mniejszy ślizgacz wokół sensora i te są naprawdę gładkie. O, spójrzcie, myszka bardzo delikatnie się przemieszcza, wręcz płynie po tej podkładce. No i zobaczmy ją bliżej, bo jest naprawdę ciekawa. Mamy sporo tych wycięć, także na przyciskach głównych od boku 2 przyciski pomocnicze, które klikają dość miękko i ten z tyłu bardziej się zapada, a ten z przodu jest troszeczkę bardziej twardy przy wciskaniu. Rolka, która działa z lekkim oporem, z lekkim takim ząbkowaniem i jako przycisk działa ze średnią siłą, dość twardo. Z przodu gniazdo do ładowania, skok przycisków dość duży, natomiast klik dość cichy i dość miękki. No i we wnętrzu widzimy logo marki White Shark, płytkę, przełączniki i tak dalej. Tak więc przechodzimy do testów i do opisu software'u. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Ok, w tej chwili widzimy software od myszki, za chwilę ją przetestujemy. Po kolei patrząc, mamy kilka profili, język angielski, możemy przestawiać czas reakcji, mamy też poziom naładowania baterii i tutaj główna zakładka to mamy ustawienia przycisków, więc można nadać różne inne funkcje pojedynczym przyciskom, także nagrać makro i przypisać pod klawisz. Następnie mamy skoki DPI, może ich być maksymalnie 6, do testów 800, 3200 i maksymalna tutaj już interpolowana na dole prędkość próbkowania 125, 250, 500 i 1000 Hz. Natomiast jako, że myszka nie ma żadnych światełek, no to na jednym ładowaniu podziała dość długo. I na boczne przyciski do testów sobie ustawimy DPI w górę, w dół, czyli w tym momencie klikając przełączam sobie DPI od najniższego przez średnie do maksymalnego. Mamy też Windowsowe ustawienia myszki, jak to klikniemy to nam wyskakuje ten panel. No i nagrywarka makro, gdzie możemy sobie stworzyć nowe makro, nagrać jakąś kombinację i jak sobie to makro wstawimy, na przykład pod środkowy przycisk myszki, to w momencie jak nacisnę ten zaprogramowany przycisk, to wbija się ta kombinacja, którą sobie ustawiłem. No i sprawdźmy interpolację. Na początek podkładka miękka, 800 brak, 3200 brak i 24 000 jest bardzo szybki ruch i częściowa interpolacja występuje. Natomiast nie jest źle. Myślałem szczerze mówiąc, że będzie gorzej, jednak sensor jest już jakiejś tam wyższej klasy i to samo na podkładce twardej 800, 3200, tu już jest bardzo szybki ruch i na 24 000, jak robię bardzo powolutku, no występuje minimalna interpolacja, ale jednak. I test precyzji zostajemy na podkładce
twardej, czyli szybkie ruchy nawet na 800, natomiast precyzja jak najbardziej jest. Przy 3200 już ruch będzie niezwykle szybki, ale cały czas precyzyjny, ponieważ nie ma żadnej interpolacji. Jeśli włączymy wyższe wartości, tak jak 24000, widzimy, że ten ruch jest już dużo mniej precyzyjny i nie mamy tutaj dodatkowych technologii, tak jak w niektórych myszkach typu Motion Sync czy Ripple Control, które przy wyższych częstotliwościach próbkowania i przy wyższych DPI powodowały wygładanie tego ruchu. Nawet jakbym sobie tutaj przestawił tą maksymalną na te 12 000, to już pewnie też będzie interpolacja. Zobaczmy. Nie jest aż tak źle, ale widać, że te kółeczka są postrzępione, a ten kursor troszeczkę tutaj przeskakuje. Nie warto wychodzić powyżej 12 000 dpi, bo ten ruch będzie niestety interpolowany. Natomiast sprawdzimy sobie jeszcze parametry Lift of Distance. Zostajemy na tej podkładce twardej. Na jednej płycie myszka działa i na 2 płytach na podkładce twardej też jeszcze czyta powierzchnię. Więc parametr LOD wynosi tutaj prawdopodobnie między 2 a 3 mm, bo na 3 już nie działa. I podkładka miękka, czyli inny rodzaj powierzchni, na 3 nie działa, ale tutaj też nie działa na 2, więc powierzchnia robi różnicę, a działa trochę na jednej. Więc zupełnie inne wartości Lift of Distance przy tym sensorze na podkładce twardej, a na podkładce miękkiej. Ok, sprawdzamy myszkę na strzelnicy w Apex Legends 800. Bez problemu płynny i precyzyjny ruch. Przełączymy na 3000, co już jest dużą wartością DPI. I jest ok, ale jeszcze spróbujemy te 12 000, natomiast tutaj ruch będzie zbyt szybki. Zmienię troszeczkę czułość myszki o połowę. Ok. No i powiem Wam, że precyzja jest jeszcze niezła, ale czuć takie szarpnięcia, czyli ta interpolacja się tutaj niestety uwidacznia. Więc ponownie 12 000 nie polecam. Jeśli chodzi o precyzję ruchu, no to na 800 oczywiście jest bardzo precyzyjnie, gdzie nie wycelujemy, tam kursor podąża. Na 3200 już jeden ruch to będzie kilka obrotów, natomiast na 1200 są przeskoki i tutaj tego nie mogę z czystym sumieniem polecić, więc po prostu unikajcie w tej myszce wartości wyższych niż 10 000, bo będzie coraz większa interpolacja. Podsumowując, niedroga myszka bezprzewodowa, która w praktyce sprawdza się nieźle. Co prawda sensor ma swoje ograniczenia, ale mieliście wszystko w testach, więc wiecie, na jakich zalecanych wartościach należy z tej myszki korzystać. Generalnie produkt w tej cenie ciekawy, 3 wersje kolorystyczne do wyboru i ta, którą testowałem, osobiście mi najbardziej przypadła do gustu. Tak więc aktualne ceny macie w linkach w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, zostawcie łapkę w górę. Warto też subskrybować, żeby być na bieżąco i na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.